Witam serdecznie hodowczynie i hodowców gołębi. Dzisiaj będę się zastanawiać nad tym, czy warto wywozić gołębie na treningi, czy nie. Pod poprzednimi filmikami pojawiały się komentarze, że część hodowców nie robi treningów tak zwanych wywózkowych, nie wywozi gołębi, po prostu latają koło gołębnika, a potem już tylko idą na loty, więc chciałabym się do tego odnieść. Zanim do tego przejdę, to poproszę Was o subskrypcję naszego kanału, lajki i komentarze. W komentarzach właśnie możecie odpowiedzieć też na pytanie, czy wywozicie gołębie, czy nie wywozicie, jakie jest Wasze zdanie. Jeśli wywozicie, to czy robicie to parę razy. No już wypowiedzcie się na ten temat, żebyśmy mieli szerszy zakres, bo teraz to, co powiem, to jest tylko to, co my robimy w gołębniku, bądź to, co ja bym sama robiła, gdybym była sama właścicielem gołębnika. Więc zapraszam serdecznie, lajkujcie i przechodzimy do tematu. Jak widzieliście na poprzednim shorcie, jaki był na naszym kanale, to my wywozimy gołąbki na treningi. Sezon zaczynamy od rozlatywania gołąbków po zimie, no bo w zimie są z reguły zamknięte. Po zimie wypuszczamy te gołąbki najpierw koło gołębnika, latają. Te treningi są takie dosyć krótkie, ponieważ Marek z Arturem karmią, że tak powiem, krótko gołębie, więc one były wypuszczane na głodno, żeby za chwilę wróciły, żeby po prostu etapami nie spędzały od razu tak szybko i tak dużo czasu na locie. I potem systematycznie ten czas był wydłużany. No i potem zaczęły się wywózki, tak? Już jesteśmy po 2 wywózkach, chyba 2, nawet w sumie to dokładnie nie wiem, ale na pewno po 2 wywózkach i zwiększamy ten dystans, tak? Zaczynamy tam, załóżmy, od 20 km, potem jest 40 czy tam 30, potem jest 60 i dochodzimy do 100. Jak dochodzimy do 100, to w zasadzie to już jest ostatnia wywózka. Nie wiem, czy w tym roku zdążymy, ponieważ później zaczęliśmy wywozić, no i czasami tak się zdarza, że nie można wywieźć, bo coś nie pasuje, ale robimy to w ten sposób tak systematycznie. Bardzo jestem ciekawa, jak wy to robicie, bo wywozić zawsze można z kimś do spółki. My mamy tą łatwość, bo mamy busa, więc możemy zabrać wielu hodowców, gdyby była taka potrzeba albo chęć. No ale teraz tak, dlaczego tak robimy? Ponieważ uważamy, że gołębie potrzebują się, że tak powiem, roztrenować. Owszem, latając koło gołębnika, one no, też są w ruchu, też trenują. Ale w tym momencie, kiedy latają wkoło gołębnika, to jeśli nie pogoni ich jastrząb, to nie mają żadnego stresu, nie robią nagłych zwrotów, że tak powiem, nie włącza im się taki tryb przetrwania, powrotu do domu, ponieważ latają w zasięgu tego domu z własną chęcią pokierowania się tu czy tam, tak? No więc są mniej zestresowane, co wiąże się z tym, że no niekoniecznie, że tak powiem, się tak eksploatują. No chyba że ta sama radość latania no, przynosi im to, że latają bardziej energicznie. Jeśli je wywieziemy, one, że tak powiem, po pierwsze zaczynają już przypominać sobie taki system, że jak są wkładane do tak zwanego kosza, czyli w tym przypadku do klatki, no to zaczyna się ten proces, mogą sobie przypomnieć, że za chwilę będą musiały wrócić do domu, potem mają ten proces wypuszczenia, więc muszą się znawigować, są w nowym miejscu, muszą się odnaleźć, zaplanować tor lotu i wrócić do domu. To wszystko oczywiście jest dla Was jasne i wiadomo, ale jest też wiele młodych hodowców, którzy mogą się nad tym zastanawiać, dlatego też to mówię. Dla mnie to jest też z drugiej strony odkrywcze, bo jest wiele takich aspektów, nad którymi się nie zastanawiamy i po prostu się dzieją, a my tego nie analizujemy, dlaczego to jest, a ja tak bardziej lubię się zagłębić. No i teraz z tego powodu, że gołębie mogą być nieroztrenowane na wywózkach, to wydaje mi się, że mają większe szanse na to, żeby
uległy jakimś mikrourazom. No bo jak mikrouraz, no to można powiedzieć, że no takie naderwanie jakichś tkanek, mięśni i tak dalej, i wtedy powstaje stan zapalny i zaczyna się robić problem. Ten gołąb nie jest w 100% kondycji, tak? No być może nie jest tam obolały, że kuleje, bo skrzydła ma opadnięte i tak dalej, ale tam już zachodzą procesy, które wpływają negatywnie na jego formę. No i dlatego też my właśnie w ten sposób działamy, żebyśmy wydłużali i żeby spowodować tą taki prowizoryczny lot, tak, który się potem odbędzie w trakcie sezonu konkursowy, no to my wywożąc je tworzymy taką aurę takiego lotu i wtedy trzeba wiedzieć, że po pierwsze gołąb jest sam zestresowany, no wiadomo, ale jest coś takiego jak stres komórkowy i kiedy ten gołąb się zwija w powietrze, to też komórki mięśni ulegają takiemu stresowi, ponieważ on musi szybko patrzeć, gdzie ma lecieć i tak dalej i chce dolecieć do tego domu jak najszybciej. On wtedy nie leci tak jak koło gołębnika, spacerkiem się porozglądam, polatam, bo fajnie jest polatać, tylko po prostu ma konkretny cel, żeby wrócić do domu. I teraz tak, w tym momencie, jeśli jest nierozlatany, ja tak uważam, nie mam na to, że tak powiem, dowodów, ponieważ zawsze robimy wywózki, ale teoretycznie, kiedy jest nierozlatany, przy tym stresie komórkowym, przy takim nagłej wybuchu, że tak powiem, pracy tych mięśni może dojść właśnie do tych mikrourazów, co spowoduje potem stany zapalne i może być dyskomfort. Dlatego też wywozimy, no bo to nie trudno sobie wyobrazić, że jak weźmiemy z paczki plastelinę, no i wyciągniemy tą plastelinę, to ona nie jest od razu tak bardzo elastyczna, że da się rozciągnąć, da się ukulać, tylko ona z początku jest krucha i tak samo uważam, że te wszystkie mięśnie, pomimo oblotów tych, które są oczywiście w koło gołębnika, no i nie są już takie może kruche, ale no chodzi o to, że trzeba te mięśnie przetrenować. I teraz my w tym okresie roztrenowywania wychodzimy z założenia, że należy wziąć i tak stosujemy też, że należy zadziałać przeciwzapalnie. W razie gdyby ktoś z któryś z gołąbków był taki leniwy, bo takie się zdarzają, że najpierw latają w koło gołębnika i przysiądzie sobie na jednym drzewie, na jednym daszku, nie lata tyle, co pozostałe, czyli może być jeszcze mniej przetrenowany do tego, żeby przystąpić do wywózki, to zawsze staramy się działać, że tak powiem, przeciwzapalnie. Później, bo może taki delikwent się trafić, który ściemniał na oblotach koło domu, a potem go wywieźliśmy i w tym celu teraz jest najlepsza pora, wiosna. Kwitnie forsycja, kwiaty forsycji mają bardzo dużo rutyny i kwercytyny. Rutyna działa uelastycznia naczynia krwionośne, więc nie dochodzi do pęknięć i takich małych krwawień. Ma też właściwości takie antyoksydacyjne, czyli właśnie w momencie, kiedy jest stres dla komórek, no to uwalniają się takie wolne rodniki, które po prostu niszczą nam organizm, w jakiś sposób działają negatywnie, destrukcyjnie na komórki, ale forsycja ma takie działanie właśnie, że ona hamuje rozwój tych wolnych rodników, je eliminuje i one nie mają żadnego działania negatywnego, no to z tej strony ma też właściwości detoksykacyjne dla wątroby, czyli otłuszcza tą wątrobę, ona ją oczyszcza. No i teraz jest taki okres, że możecie sobie zrobić nalewkę z forsycji. Ja mam już zrobioną, teraz Wam pokażę. Tutaj mam naleweczka się robi, moja jest na miodzie i bierzemy 100 gram kwiatów forsycji, 100 gram kwiatów forsycji, do tego bierzemy, na 100 gram kwiatów bierzemy pół litra alkoholu,
30-40%, bo on jest tam potrzebny do tego, żeby te wszystkie związki, które są w forsycji, się rozpuściły. One to zrobią za pomocą alkoholu. I ja dodatkowo dałam jeszcze 3 łyżki, a w zasadzie to 4 łyżki miodu. Wy możecie dać cukru, albo możecie zupełnie zrobić taką wytrawną. I można potem dodawać to w ilości 10-20 kropelek na przykład na karmę. Tylko że pamiętajcie, żeby dla ptaków to trzeba to odparować, żeby nie było alkoholu. Można zrobić herbatę, zwykłe te kwiaty suszone, można zalać wrzątkiem pod przykryciem na 10-15 minut i to też dać do pojemniczka. Fajnie to reaguje, bo też podnosi forsycja odporność, bo bardzo dobrze wspomaga działanie witaminy C. Więc tak pokrótce Wam opowiedziałam, co my robimy na tą chwilę. Możecie jeszcze obejrzeć sobie filmik o kwiatach akacji, tam też jest działanie przeciwzapalne, więc serdecznie Was zapraszam. No i liczę na to, że odpowiecie mi na pytanie, czy robicie wywózki, czy nie robicie wywózek, kto jest za, kto jest przeciw, kto ma jaką teorię. I lajkujcie, komentujcie, pozdrawiam, dobry lot.